Cześć. Pamiętacie odcinek, w którym prezentowałem skaner laserowy Leica RTC 700 od strony praktycznej? Był to odcinek, w którym mierzyliśmy halę garażową. Dzisiaj chciałbym pociągnąć ten temat dalej i pokazać Wam w oprogramowaniu Leica Cyclone 3DR analizę spadków na tej hali garażowej, dokładnie na jej posadzce. Zapraszam. Może krótkie wprowadzenie merytoryczne na początek. Jak dobrze wiecie, złe spadki na posadzkach w halach garażowych to dosyć częsty problem odbiorowy w tego typu obiektach. Złe spadki prowadzą do tego, że woda nie spływa tam, gdzie ma spływać, czyli do kratek, do wpustów. Tworzą się zastoiny, ma to wpływ na jakieś zawilgocenie całej hali, może powodować jakieś śliskie miejsca na tej hali, może również ostatecznie prowadzić do tego, że zbrojenie będzie korodować. Temat ten szczególnie dotyczy deweloperów, inspektorów nadzoru, inwestorów oraz zarządców budynku, którzy później spotykają się z tym problemem podczas eksploatacji budynku. Takie pomiary nie są żadną nowością. Tego typu inwentaryzację wykonuje się już od jakiegoś czasu. Przeważnie robią to geodeci, ale również firmy budowlane. Tego typu spadki można weryfikować na różny sposób. Najczęściej przyjmowało się to albo niwelatorem, pomiar punktowy lub jakimś tachymetrem, poziomica, łata i tak dalej, no ale jak dobrze wiecie, generowało to całą masę różnego rodzaju problemów, to znaczy pomiar punktowy niwelatorem czy też tachymetrem prowadzi do tego, że omijamy jakieś punkty, które mogą po drodze być dla nas newralgiczne, czyli jakieś lokalne zapadnięcia, jakieś niecki, jakieś momenty, no chyba, że ten pomiar tachymetrem czy niwelatorem robimy naprawdę co 20, co 30 cm, ale myślę, że nikt tak nie robi. Najczęściej robi się to w jakiejś tam siatce pół na pół metra, metr na metr, 2 na 2. Co daje skaner laserowy? Skaner laserowy daje ciągłe pokrycie tej posadzki, to znaczy mamy zinwentaryzowany praktycznie każdy centymetr naszej posadzki, nic nam nie umknie, żadna płaskość, żadna nierówność, miejsce, gdzie może gromadzić się woda, będzie od razu pokazane na takiej posadzce. Dobrze, wróćmy więc do naszej hali. To jest ta nasza zeskanowana hala, jak dobrze pamiętacie, wykonałem tutaj bodajże 9 stanowisk skanera, jeszcze sprawdźmy, tak, 9 stanowisk, w których pomierzyłem kawałek takiej hali, to było raczej do celów prezentacyjnych, ale mamy tutaj pewien wycinek hali zmierzony, było to pomierzone bez użycia kamer, dlatego sam skan jest czarno-biały. Skanerem, którym to robiliśmy, jest Leica RTC 700, który ma dokładność pomiaru 1,5 mm na 10 metrach, ale wydaje mi się, że taką inwentaryzację spokojnie moglibyśmy zrobić również tańszymi skanerami, to znaczy RTC wyjdzie nam to bardzo fajnie, bardzo dokładnie, ale również BLK się nada do tego w zupełności, ponieważ w analizie spadków bardziej chodzi o pokazanie tendencji niż samej dokładności pomiaru. Nie ma znaczenia, czy cała chmura będzie 3 mm w górę, 3 mm w dół, prawo, lewo i tak dalej. Bardziej chodzi o to, żeby wskazać tą ciągłość, ten spadek i tak dalej, wykazać tendencję, a tutaj BLK również sprawdzi się dobrze. Może będzie ciutek mniej dokładnie, więc jeżeli macie jakieś posadzki przemysłowe, gdzie ten milimetr jest naprawdę super ważny, no to może tak, ale do takiej posadzki na hali garażowej, gdzie po prostu chodzi o to, żeby spływała woda, no to BLK również się nada. No i teraz musimy sobie zrobić taką inwentaryzację. Ja do celów tego filmu te dane już w rejestrze obrobiłem, tej obróbki nie będę pokazywał, ta obróbka również jest pokazana na jednym z innych filmów. Tutaj za bardzo się do tego nie przykładałem, to znaczy program robi wszystko za mnie. Mam 9 skanów, one się połączyły automatycznie, ja jedyne co zrobiłem, to przyciąłem po prostu tą chmurę do tego kawałka, no bo z prawej, z lewej strony również się pokazały kawałki hali tej garażowej. Nas interesuje tylko dany ten odcinek, więc tą chmurę mam. No i przechodzimy do oprogramowania Cyclone 3DR, gdzie tą chmurę również wczytałem. Pierwszą rzeczą, od której zaczynamy i co chcemy zrobić, to najpierw zaczniemy sobie od wpasowania tej chmury w taki nasz lokalny układ, tak żeby jedna ze ścian była w osi X lub Y. Dlaczego się to robi? Chodzi o samą orientację budynków, bo do tego, co będziemy robić, czyli do analizy spadków, generalnie nie jest to aż tak bardzo potrzebne, bo będziemy robić ją po prostu na płaszczyźnie, ale jeżeli chcielibyśmy przez taką halę na przykład zrobić jakieś przekroje, no to żeby te przekroje wyszły w osi X lub Y, czyli po prostu prostopadle, równolegle do którejś ze ścian, musimy mieć to zorientowane. O co chodzi? Może pokażę na krótkim przykładzie. Zrobimy sobie po prostu ekstrakcję sekcji z tej chmury punktów. Mam tą chmurę punktów, robię sobie przecięcie przez tą chmurę. Stworzyło mi takie wycinki. Może, żeby to lepiej było widoczne, zmienię to na 3 metry. No i tak jak widzimy, mamy przecięcie przez chmurę punktów. W osi X, tu jest to oznaczone, mamy X1, Y0, Z0. No i tak jak widzicie na rzucie z góry, to jest po prostu porobione ze skosa. No nie chcemy w ten sposób, żeby to wyglądało. Chcemy, żeby te przekroje ewentualnie były równolegle, więc cofamy sobie to zadanie.
ustawiamy sobie jedną ze ścian, aby była naszą osią. Jest do tego osobna zakładka, Coordinate Systems. Mamy różne opcje definiowania układów współrzędnych. My chcemy po prostu zrobić wall plus wall, czyli oznaczamy, że jedna ze ścian jest po prostu w osi X, druga ma być do niej prostopadła. Więc klikamy sobie 2 razy w jedną ścianę, w drugą ścianę. Sama chmura nam się obraca. Teraz jak weźmiemy sobie rzut z góry, to widzimy, że ta hala po prostu już nam się obraca prostopadle do naszego widoku, a w tym momencie, jeżeli jeszcze raz wykonamy sobie takie sekcje, no to w tym momencie zmieniamy również na 3 metry. Mamy je bardzo ładnie prostopadle do jednej ze ścian, równolegle do drugiej i te sekcje są po prostu równie ułożone. Temat sekcji to nie na ten odcinek, są różne oczywiście opcje wstawiania tych sekcji, tych przekrojów, to nie na ten odcinek. Dzisiaj zajmiemy się samą analizą spadków, więc mamy obróconą naszą chmurę do układów współrzędnych. Pierwsze co robimy, to musimy przyciąć sobie sufit, no bo naszym obiektem zainteresowania jest oczywiście sama posadzka, więc wchodzimy sobie w zakładkę View, wstawiamy Limit Boxa i po prostu go edytujemy. Obcinamy tak naprawdę górę tylko do widoczności, która nas interesuje. Ja sobie to obniżę tutaj, zostawię tylko kawałek słupów. Klawisz Enter, mamy tą chmurę przyciętą, samego przycięcia nie musimy widzieć, mamy to w ten sposób, jest posadzka. Na całej tej posadzce są 2 wpusty generalnie, tutaj na przecięciu tych linii jest jedna kratka, tu jest druga kratka, no i chodzi o to, żeby woda spływała do tych kratek. Co musimy zrobić? Po pierwsze, musimy wstawić sobie płaszczyznę, która nam będzie taką płaszczyzną grawitacyjną, do której będziemy później odnosić naszą posadzkę. Więc wchodzimy w zakładkę Extract, płaszczyzna, Region Go i jednym kliknięciem w dowolnym miejscu oprogramowanie wyszukuje nam płaszczyznę. On teraz to robi metodą najmniejszych kwadratów, to znaczy dopasowuje płaszczyznę do tej posadzki. I teraz uwaga. To, co teraz zrobiłem, tą płaszczyzną, ta niebieska płaszczyzna, którą widzicie, nie jest idealnie płaską powierzchnią. To jest powierzchnia wpasowana metodą najmniejszych kwadratów w tą płaszczyznę, a więc jeżeli na przykład ta posadzka byłaby cała pochylona, jeżeli ten budynek generalnie byłby w jakiś sposób krzywy lub po prostu byłoby jakieś jednostajne nachylenie, to ta płaszczyzna również zostałaby tak wpasowana. Nam nie o to chodzi, nam chodzi o to, żeby pokazać tą płaszczyznę grawitacyjną, no bo woda pod górkę nie płynie niestety, więc musimy sprawić, żeby osie X i Y tej płaszczyzny wynosiły 0. One są prawie 0, więc można przyjąć, że ta posadzka jest praktycznie płaska grawitacyjnie, ale żeby zrobić to idealnie, to jeszcze sobie możemy to tutaj zmienić, ale możemy to również zmienić na innym etapie, tak? Bo tutaj mogę odblokować normalną, mogę ją wprowadzić ręcznie już teraz, a mogę to zrobić później. Dla przyspieszenia procesu ja to zrobię za chwilkę w kolejnym kroku. To znaczy, zatwierdzam tą płaszczyznę, klikam na nią, edytuję ją i wprowadzam, że ona ma mieć normalną 0, 0, czyli ma być idealnie płaska. Ona już była prawie płaska, tam do milimetra, ale zrobimy, że jest płaska na 0. Zatwierdzamy sobie ten widok i teraz mamy wpasowaną płaszczyznę metodą najmniejszych kwadratów w tą naszą posadzkę i wyzerowaną grawitacyjnie. Teraz chcemy porównać naszą chmurę punktów do tej płaszczyzny. A więc zaznaczamy oba te obiekty, wchodzimy w zakładkę Analizy, w sekcję Compare i Inspect, czyli porównanie i inspekcja i chcemy porównać chmurę punktów do geometrii, czyli właśnie tej naszej płaszczyzny. Tutaj mamy, gdzie wyszukujemy, możemy określić oczywiście jakby projekcję wyszukiwania, czyli czy to ma być na płaszczyźnie, czy to ma być płaszczyzna pionowa i tak dalej. Tutaj tego nie określamy, on ma po prostu nam porównać jedno do drugiego. Zaznaczamy jeszcze, żeby kolory były zaaplikowane na pomiarze, czyli na chmurze punktów, nie na tej płaszczyźnie. No i jest tutaj oznaczone, że referencją jest jedna płaszczyzna, pomiarem jest druga. Sprawdzamy sobie podgląd tego, jak to wyjdzie. OK. Wstawiło nam tutaj jakąś mapę kolorów. Ona jest w jakiejś tutaj skali, która się tutaj przybrała automatycznie. Mamy skalę, mamy ilość punktów w danej skali. Nie do końca nam to mówi to, co byśmy chcieli zobaczyć. Potrzebujemy troszeczkę zmienić skalę kolorystyczną, to znaczy pokazać to nieco w inny sposób. Jest tutaj takie narzędzie do edycji kolorów. Możemy wybrać
ten, który tutaj jest. Możemy go ręcznie edytować, zmieniać te wartości, zmieniać te segmenty. Tą skalę kolorystyczną możemy zrobić po swojemu, do własnych celów. Czy chcemy to pokazać w milimetrach, w centymetrach, jak duże mają być skoki. Można wybrać jeden z definiowanych presetów przez Leica. Tutaj oni stworzyli kilka takich różnych, można sobie wybierać w jakikolwiek sposób chcemy to zrobić. A możemy również załadować jeden z plików, który ja przygotowałem. Można sobie te presety zapisywać. Tu mam skok co centymetr od 0 do 5, czyli na zielono są punkty najbliższe 0, poniżej 0 mamy punkty niebieskie, powyżej mamy czerwone. Oczywiście te presety moglibyśmy zrobić po prostu od 0 w dół, czyli tą płaszczyznę unieść na przykład 10 cm nad posadzkę i wszystko od co jest tam 10, 9, 8, 7 i tak dalej, czy 11, 12, 13, 14, dowolnie możemy tą kolorystykę sobie zrobić i ja przyjąłem taką, ona moim zdaniem jest tutaj reprezentatywna, czyli widać ewidentne dwa dołki, widać gdzie jest wyżej, widać gdzie jest niżej, za chwilę sobie to zanalizujemy. Ja to zatwierdzam i taką analizę już mamy wykonaną. W ten sposób widzimy, że punkty niebieskie lub nawet szare, które tutaj są, czyli one są poniżej 5 cm, ponieważ tam podczas porównania miałem skalę do 5 cm. Szare punkty są wykraczające poza tą skalę, czyli tutaj mamy dołek jeszcze niższy niż 5. Wiemy, że tutaj jest wpust, więc to jest poprawne. Tutaj mamy drugi wpust. No i naszym zadaniem jest sprawdzić, czy ta woda będzie płynąć wszędzie tak, jak ma płynąć, czyli na przykład, czy na żółtych plackach lub pomarańczowych nie ma gdzieś zielonych. Taki jest tutaj, więc możemy jakby mieć podejrzenie, że w tym miejscu oraz w tym miejscu tutaj w rogu ta woda będzie stać. Jeżeli coś tam popłynie, ta woda po prostu będzie stać. To już jest w kompetencjach inspektora, czy te placki nie są jakieś, czy przeszkadzają, czy nie przeszkadzają, czy tak może zostać, czy jest to do poprawy, aczkolwiek sam skaner wskazał właśnie takie miejsce, gdzie tutaj ta woda na pewno nie spłynie. Tu z pomarańczowego obszaru, żółtego przeleci na pewno do zielonego, z zielonego do niebieskiego i tak dalej, aż do kratek. Tutaj z tej strony hali również, tu jako, że nie ma wpustów, ta część hali została w ogóle podniesiona jeszcze wyżej, więc mamy tutaj ciemne kolory czerwonego przechodzące do zielonego, więc można powiedzieć, że to na pewno ta woda tutaj popłynie w sposób poprawny. Musimy zwrócić uwagę też na to, że podczas takiego pomiaru, takiej inwentaryzacji hala musi być oczywiście czysta. Jeżeli coś na niej leży, tak jak tutaj leżały jakieś kartony, jakieś elementy, jakieś kable i tak dalej, no to po prostu to również się odznaczy, ale trzeba mieć wiedzę lub świadomość, że to tu leżało i że to nie jest jakieś zapadlisko, czy nie wiem, wręcz odwrotnie, jakaś górka, jakaś niedokładność, tylko po prostu leżał tu karton i on się również zeskanował i przez to nam przekamuje trochę tutaj w tym miejscu, ale jest to jasno identyfikowalne, więc wiemy generalnie, o co tutaj dokładnie chodzi. Tutaj również na zielonym mamy żółtą kropkę, po prostu leżał jakiś kamyczek czy coś takiego. No ale tak jak widać, ta hala, ta posadzka generalnie została wykonana prawidłowo, poza tym tutaj takim miejscem, punkcikiem tu faktycznie woda może nam zostać, ona nam do kratki nie spłynie. Pytanie, czy ma to jakiś tam większy wpływ, tak jak mówię, to już nie są do końca moje kompetencje. Ja pokażę Wam, co dalej z tym możemy zrobić, bo oprócz tego, że mamy taki rysunek, mamy taki rzut, możemy również wstawić sobie różnego rodzaju punkty, czyli na przykład pach, jest jeden punkt, pach, drugi. Wstawianie sobie różnych odnośników w miejscach, gdzie jest to dla nas istotne, możemy klientowi zaznaczyć tutaj newralgiczne punkty. Tutaj na pewno będzie to ważne, żeby wiedzieć, że ta posadzka dosyć mocno się tu obniża. Tak jak widzimy, jest to 7 mm różnicy na takim krótkim odcinku, więc ten dołek tutaj jest znaczny i ta woda po prostu będzie tutaj stała. To jest ważna informacja dla naszego klienta. No i w ten sposób mamy to wykonane. Możemy sobie te odnośniki porozsuwać w taki sposób, jaki nam pasuje. Oczywiście wartości na tych odnośnikach również. Tutaj mamy deltę 3D w pomiarze, ale możemy te pomiary tutaj zmieniać. Bardziej nas interesuje delta Z. To prawdopodobnie będą dokładnie te same wyniki, no ale to jest bardziej reprezentatywne. Chodzi o tą naszą różnicę wysokości, więc wstawiamy sobie to w ten sposób. Możemy to porozsuwać. Zróbmy może widok z góry bezpośrednio. I w ten sposób przygotowany widok możemy sobie zapisać w zakładce View. Możemy zapisać widok
który tutaj widzimy. Ja go sobie nazwę jako rzut i następnie możemy stworzyć gotowy raport, a generalnie on się już praktycznie stworzył, to znaczy powstał w sekcji raporty, oprócz okładki, którą możemy sobie dowolnie modyfikować, możemy ją zapisać na stałe, tak żeby zawsze wyglądała tak samo. Stworzył nam się raport z porównania. Mam tutaj te moje pomiary, które wykonałem, mam jakiś rysunek, on niewiele nam mówi, ale po to zrobiliśmy rzut, ponieważ on jest tutaj dostępny, możemy go przesunąć i w ten sposób nam się on tutaj uwidoczni. No i co my tutaj mamy? Po pierwsze mamy tytuł, mamy jakby co jest jakby naszym odniesieniem, co jest naszym pomiarem. Możemy wprowadzić dodatkowe tutaj pola tekstowe, jakieś legendy i tak dalej. Sam widok tutaj możemy również edytować, to znaczy możemy templetki dawać sobie jako numery, które później odczytujemy z tabeli lub po prostu tak jak one wychodziły mi w projekcie. Możemy sobie zmieniać skalę, rozszerzać to, powiększać, zmniejszać i tak dalej. Sam raport tekstowy również możemy zmieniać. Tyle pozycji nie jest nam istotnych. Najważniejsze, żeby tutaj była ta nasza delta Z, bo to ona jest dla nas tak naprawdę najważniejsza, więc wysukujemy delta Z. Tolerancji sobie nie zmieniamy, nie pokazujemy. To nam wystarczy. Możemy ten raport oczywiście sobie wyśrodkować, stworzyć go w dowolny sposób i w ten sposób go wyeksportować, przedstawić naszemu klientowi. Co jeszcze możemy sprawdzić i powiem Wam też, co tutaj troszeczkę mi brakuje, czego mi dokładnie brakuje. Chciałbym sprawdzić, jaki jest procent spadku na tej hali. No i to, czego mi brakuje w tym programie, to pokazania tego spadku w prosty sposób, to znaczy procentowo, żeby określić, jaki jest spadek, tak? Pomiędzy tym bordowym polem, a na przykład tą kartką tutaj, żeby sprawdzić, jak liniowo się tutaj ten spadek rozkłada. No nie ma takiej funkcji niestety w tym programie, znaczy można to zrobić pośrednio, ja to zrobię po swojemu, wstawię po prostu tutaj linię, narysuję ją od tego punktu do tego punktu, stworzyła nam się linia, czyli linia, pomiar geometrii, zostawiamy, mamy 89,418. Teraz, żeby sprawdzić spadek, no tutaj to już z matematyki musimy sobie policzyć, włączamy kalkulator. W bardzo prosty sposób można to zweryfikować, czyli od 90, czyli od kąta płaskiego, odejmujemy 89,418, mamy wynik 582. W tym momencie musimy zrobić sobie tangę z tego kąta, pomnożyć go przez 100 i wychodzi nam procentowo, jaki tu jest spadek. Wynosi on dokładnie 1% 0,1, więc zakładam, że projektowany był tutaj 1% spadek. On tutaj nam wyszedł bardzo dokładnie, bardzo poprawnie, więc możemy przyjąć, że jest ok. Takie linie możemy sobie potworzyć z każdej strony i te spadki posprawdzać, no ale tutaj widzę, że ta posadzka poza tym jednym newralgicznym punktem została zrobiona generalnie ok. Tak jak widzieliście, taki pomiar to jest obiektywny stan obiektu, to nie są nasze interpretacje, to nie są nasze rozważania, to nie są pomiary punktowe, które mogą pomijać ważne detale. Swoją drogą ciekawe, czy pomiar punktowy wykryłby właśnie tam przy ścianie te martwe zielone pola. Tego jestem bardzo ciekawy, czy ktoś aż tak bardzo by się przyłożył, że przy samych brzegach w tych dwóch miejscach akurat zrobić taką analizę, a to wyszło nam właśnie ze skaningu laserowego. Sam proces pomiaru, tak jak widzieliście na poprzednim filmie, trwał około 10 minut takiego odcinka. Oczywiście to nie była cała hala garażowa, to były jakieś tutaj jedna z sekcji. Cała hala garażowa była dużo większa pod całym budynkiem, więc można przyjąć, że taki pomiar potrwałby no do godziny, myślę maksymalnie. Raczej dłużej trwać nie powinien na takiej hali. Oraz proces obróbki danych, tak jak widzieliście na tym filmie, zostało to zrobione w przeciągu kilku minut. Jest to bardzo fajna rzecz w jakichś na przykład sporach między wykonawcą a inwestorem, między inspektorem nadzoru, który później odbiera tą posadzkę i tak dalej, użytkownikami, więc myślę, że skaning laserowy oraz zastosowanie odpowiedniego oprogramowania bardzo fajnie chroni naszą pracę, chroni to, co chcemy uzyskać na tej budowie. Można śmiało podsumować, że skaning laserowy w takim przypadku sprawdza się świetnie, ponieważ mamy pełne pokrycie, pełną ciągłość pokrycia posadzki na takiej hali. Nie
zgubimy żadnych punktów po drodze. No i tak jak już wspomniałem wcześniej, skan taki będzie świetnym dowodem w sprawie, jeżeli pojawią się jakiekolwiek spory między, nie wiem, inwestorem, wykonawcą, zarządcą i tak dalej. No taki pomiar będzie na pewno bardzo wiarygodny i bardzo, no, będzie niepodważalny, jeżeli chodzi o weryfikację poziomości takiej posadzki. A ja dziękuję już za dzisiaj, zapraszam na kolejne odcinki. Myślę, że to jest początek takiej serii odcinków analitycznych, gdzie będę pokazywał, co z daną chmurą punktów można zrobić, ponieważ nagrałem już sporo odcinków o samych skanerach, o użytkowaniu tych skanerów, dla kogo są, po co są i tak dalej. Chciałbym również Wam pokazać od strony praktycznej, co można z tymi danymi zrobić, no i taką serię odcinków na pewno przygotuję. Dzięki, do zobaczenia za tydzień. Hej!